Ciekawostka z gatunku praktyczno-niepraktycznych. 2,5 miliona rupii, czyli te 150 euro w moim przypadku wypycha portfel tak. Średnio się da go złożyć, tak żeby dało się go wsadzić do kieszeni. No w takim razie idę na zakupy z plecakiem. Jestem już teraz w południowej Dżakarcie, dzielnica Kemeng. Dotarcie tutaj autem zajęło mi około 45 minut, a dystans to było jakieś 12 km. Samochody, skutery i jeszcze raz skutery. W ogóle sprawdziłem przed chwilą. W Dżakarcie porusza się od 9 do 16 milionów skuterów. No i dla porównania w Saigonie, który dla mnie był do tej pory największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o poruszanie się, tych skuterów było 1,9 miliona. Niemniej ruch drogowy w Dżakarcie to jest mistrz, to jest coś, czego nie widziałem nigdy wcześniej. Jest to w dłuższej perspektywie trochę bardziej męczące, bo poruszanie się tutaj innym środkiem transportu niż auto czy motor raczej odpada, bo metro nie dojeżdża wszędzie. No natomiast szczególnie w godzinach szczytu samochód to jest w ogóle tortura. Skuterem, motorem jeździ się tutaj szybciej. No ale trzeba mieć skilla. Teraz idę do Kemeng Square, skąd przejdę się ulicą, która słynie z knajp. Tu w ogóle fajny myk. Na środku drogi dziura, w którą można wpaść. Taka tam, co jakieś kanały są, widzę. Wydaje mi się, że jak się stanie na tą środkową płytkę, to się tam wpadnie. No ale takie uroki Dżakarty, takie uroki wielkich miast w Azji. No i właśnie też po to warto przyjechać i zobaczyć to na własne oczy. A tam po lewej pierwszy lokal, knajpa, którą widzę, gdzie jest piwo Heineken reklamowane. Czyli rzeczywiście może taka bardziej wyluzowana dzielnica. No dobra, doszedłem do Kemeng Square. To jest ten square. Spodziewałem się knajp, restauracji i tego typu rzeczy. No i była knajpa, którą nagrałem przed chwilą. No niemniej szok. W ogóle to nie przypomina tego nawet, co znam z innych miast w Azji. Nie mówiąc już o Europie. Nie wiem co dalej, zaraz coś wymyślę, jakiś plan na następną godzinę. To jest coś ciekawego. Die Stube Kneipe, czyli miejsce z niemieckim piwem. Udało mi się znaleźć pośrodku tego wszystkiego. Człowiek by się spodziewał jakiegoś ogródka. No i nabierzmy lepszej perspektywy. Tak wygląda jedno z bardziej popularnych miejsc w Dżakarcie, jeżeli chodzi o knajpy. Miejsce jest otwarte. Jak się wchodzi do środka, od razu czuć, jak w Europie. Ludzi jest mało, ale dlatego może, że jest jeszcze wcześnie. Ile kosztuje piwo? Tutaj jest lista. 104 tysiące, ale jak widać na dole jest to cena bez VAT-u i bez innych podatków. Po dodaniu ich, przed chwilą pytałem, to cena podskoczyła do prawie 130 tysięcy. No ale dobra, jest to warte tego, skoro tutaj przyjechałem, to trzeba spróbować. Lokalne piwo, Bintang. Jest to najpopularniejsze piwo w Indonezji, jak właśnie czytam, ma ponad 90-letnią historię. A jest to po prostu lokalna wersja Heinekena. A różnica w cenie pomiędzy Heinekenem a tym piwem w lokalu to jakieś 30%. No i nie ma co za Heinekena przepłacać, bo smakuje tak samo i przypuszczalnie jest z tej samej kadzi. Nazwa Bintang oznacza gwiazdę. Jest to nawiązanie do czerwonej gwiazdy Heinekena, która jest też widoczna na butelce. Powstało w 1929 roku w Surabaya. Co ciekawe, w Indonezji podobno Bintang stał się symbolem wspólnego spędzania czasu. Nie wiem jak to możliwe, bo tutaj się w sumie alkoholu nie pije, no ale może dla tych co piją. No i oprócz klasycznego takiego lagera dostępny jest też Radler oraz Bintang bezalkoholowy. Przypomina mi się Saigon, teraz muszę przejść tutaj przez ulicę, tędy. Nie ma świateł, tak wygląda ruch z jednej strony, z drugiej. Przystanek autobusowy, tylko żeby dojść do tego przystanku trzeba się przebić przez warunki, jak widać, chodnik tak za bardzo tu nie istnieje. Tak z wózkiem na przykład, czy z jakimiś dzieci małymi, no to tak ciężko bym to powiedział. Teraz zamiast wziąć graba stwierdziłem, że przejdę właśnie ten kawałek, to jest około 1,5 kilometra do miejsca, gdzie mam iść. Parę razy minąłem ludzi lokalnych, gdzieś siedzących przed jakimś domem, jak się na mnie patrzyli, jak na jakieś zjawisko nadprzyrodzone. No i też co było wcześniej śmieszne, przed wejściem do knajpy spotkałem taką małą dziewczynkę, nie wiem, 4-5 lat. Jak mnie zobaczyła białego w czapce, to zrobiła takie oczy, jakby zobaczyła dinozaura dosłownie. Specjalne oznaczenia dla niewidomych
Tak jak tutaj na przykład, się idzie z laską, to widać, gdzie się skręca i gdzie jest przejście dla pieszych teoretycznie. Tutaj, ale no jakbym był niewidomy, to nie wiem, czy bym się odważył. Ciężko się chodzi po Dżakarcie, będąc w pełni sprawnym, natomiast ludzie niepełnosprawni mają tutaj dużo więcej wyzwań. No dobra, ale jeszcze nic nie było o zakupach i gdzieś tutaj w ogóle kupuję rzeczy. Sklepików za bardzo nie ma, jest dużo takich ulicznych keramików jak tutaj na przykład. No ale co z zakupami? Kupuje się generalnie w molach, mniejszych czy większych, takich jak ten. To jest jedyne miejsce, gdzie nie można być rozjechanym, mam nadzieję, przez skuter, samochód, ani nic innego. Podstawowe rzeczy kupuje się w Alpha Mart albo w Circle K. 7-Eleven jeszcze nie widziałem, jest trochę Family Mart, ale też nie za bardzo. Miejsce na piknik, tak to wygląda. Udało mi się znaleźć to miejsce na piknik, słuchajcie. No i rzeczywiście wygląda to naprawdę jak taki spory park. O, jest nawet ścieżka i syf, który, no jak mówiłem wcześniej, jest może nie tak obecny jak w innych miastach, ale jest. Poza tymi parkami betonowymi to chyba największy park, jaki widziałem do tej pory. Mam nadzieję, że uda się, to jest też fajne. Mam nadzieję, że uda się z tego parku wyjść tam za chwilę. No ale tak, jak ktoś ma ochotę albo potrzebuje chwili relaksu, no to w takim parku jak tutaj na pewno ten relaks znajdzie. A to już blok M, czyli to miejsce, w którym byłem wczoraj. Czytałem przed przyjazdem do Dżakarty, że jest to jedyne miejsce takie tutaj w centrum, które jest przyjazne, jeżeli chodzi o ruch pieszy. No ale żeby wjechać i wyjechać, są szlabany, sprawdzają chyba auta też w ogóle, czy się tam żadnej bomby nie wwozi. O tym bezpieczeństwie tutaj, dlaczego są te szlabany, to w ogóle powiem za jakiś czas, bo też to sprawdziłem, jest to ciekawe. No niemniej trochę o blok M. Jest to kilka takich ulic z knajpami, z miejscami do wypicia piwa, do zjedzenia czegoś i też z molami. Jak się chce zrobić zakupy, no to właśnie to jest chyba ta taka oaza spokoju. Dobra, teraz już rozumiem, o co chodzi z tym, że jest to najbardziej przyjazna część miasta, jeżeli chodzi o chodzenie. No bo w sumie jest, bo o ile chodniki wcześniej wyglądały tak jak wyglądały, już nieraz to pokazałem, to tutaj jest to naprawdę luksus. Tu nawet spokojnie z wózkiem można wjechać, przejść sobie, przejechać znaczy, a chodnik wygląda tak. No ale są też miejsca, gdzie można odetchnąć blokiem. Znalazłem właśnie takie jedno, oazę spokoju. Taki okrąg nad ziemią, gdzie można sobie wejść. Ludzie tutaj siedzą i chillują. No a przy okazji cała masa ludzi, która sobie siedzi, tutaj odpoczywa, rozmawia. Bez obawy, że ich coś rozjedzie albo że zatrąbi. No i można znaleźć tą chwilę spokoju, ale ja osobiście dziękuję bardzo za taką oazę. Dżakarta to bardzo specyficzne miasto. Kiedy tutaj przyjeżdżasz, uderza cię upał i chaos. Ale zaraz po nich pojawia się coś, co dla nas, Europejczyków, jest niemal abstrakcyjne. Czyli wszechobecne kontrole bezpieczeństwa, o których opowiem teraz trochę więcej. Wszystko zaczęło się od serii uderzeń, które miały rzucić Indonezję na kolana. Piąty sierpnia 2003 roku. Hotel Marriott. Zamachowiec, samobójca, wjechał Toyotą wyładowaną materiałami wybuchowymi pod samo lobby. Potężna eksplozja zabiła wtedy 12 osób, a 150 zostało rannych. Zaledwie rok później, 9 września 2004 roku, furgonetka wybuchła przed ambasadą Australii. 11 ofiar śmiertelnych, setki rannych. Co najbardziej uderza w tej historii? Praktycznie wszystkie ofiary to byli Indonezyjczycy. Terroryści na tym nie poprzestali. 17 lipca 2009 roku doszło do podwójnego uderzenia. Hotele Marriott i Ritz-Carlton. Zamachowcy zameldowali się tam jako goście. Zginęło wtedy 9 osób. Najbliższa współczesności jest data 14 stycznia 2016 roku. Atak przy centrum handlowym Sarinach. Pierwsza eksplozja miała miejsce w Starbucks, a chwilę później napastnicy stojący na zewnątrz otworzyli ogień do ludzi uciekających w panice. Za zamachami stały islamskie organizacje terrorystyczne, Dżamat Islamija oraz Państwo Islamskie. A wspólnym mianownikiem była chęć narzucenia radykalnej interpretacji prawa szariatu i sprzeciw wobec świeckiego charakteru państwa oraz wpływów USA i ich sojuszników.
Cele te nie zostały osiągnięte, jednak zamachy pozostawiły trwały ślad w postaci wszechobecnych kontroli bezpieczeństwa obecnych do teraz w przestrzeni publicznej. Welcome to SkyTrain. Next stop is Airport Railway Station. Trochę czasu jeszcze zostało, żeby podsumować ten mój dwudniowy pobyt w Dżakarcie. Było fajnie, nie żałuję, że tu przyjechałem, no ale zacznijmy po kolei. Dobre strony. Na pewno to, że można porozumiewać się tutaj po angielsku praktycznie z każdym. Kolejny pozytyw to to, że można było zobaczyć dużo rzeczy, których nie widziałem gdzie indziej. No ten ruch drogowy to przede wszystkim taka największa niespodzianka i największe wyzwanie. No natomiast co do takich mniej wygodnych rzeczy, to znowu to poruszanie się, które jest tutaj masakryczne. Kolejna sprawa to, że jak mówiłem wczoraj, ciężko było mi tutaj zjeść coś dobrego indonezyjskiego, w ogóle znaleźć. Najlepsze co zjadłem to ramen. No i jakoś tak średnio poza warunkami tutaj ta lokalna ich kuchnia jest obecna i promowana. Południowa Dżakarta trochę mnie rozczarowała. Miał to być ten taki rejon najbardziej przyjazny turystom, pełen bulwarów z knajpkami, jak to na jednej stronie, w jednej relacji znalazłem. No nic takiego nie miało miejsca. Południowa Dżakarta, tak samo jak inne rejony, to zgiełk, hałas i te bary, jeżeli są, i knajpki, restauracje, to są po prostu porozrzucane, także chodzenie piechotą z jednego do drugiego raczej odpada. Jak się ma jeden pełny dzień tutaj, jedna noc, to wystarczy, 2 pełne dni to jest tak wystarczająco, żeby zobaczyć wszystko. No i tyle, żegnam się z Dżakarty i do zobaczenia na Bali.